Zaczniemy z grubej czy cienkiej rury, panie Robercie? To będzie gruba rura czy cienka? Cienka raczej. Cienka rura, ale jedyna w Polsce, tak. Pan doktor Robert Nietubyć opowie nam o laserach na swobodnych elektronach. Przy czym to jest pierwszy wykład, który mam nadzieję będzie troszkę ogólnych informacji, jak takie urządzenia działają, natomiast temat będziemy kontynuowali i w przyszłości na temat Polfera także planujemy spotkanie już bardziej specyficzne. Oddaję. Dzień dobry Państwu, więc zgodnie z zapowiedzią będzie to ogólne wprowadzenie do Polfera, tak to nazwałem, ale w szczegółach będę mówił o akceleratorowych źródłach światła, znaczy o tym, jak wydobyć światło z rozpędzonych cząstek naładowanych, no i w tym również o laserach na swobodnych elektronach. Czasu jest mało, więc będę się starał trzymać tematu. Jak najbliżej tematu i do tyłu działa, a do przodu, chyba w tą stronę. Zacznijmy od tego, co to jest laser. Więc laser to jest takie słowo, które jest skrótem od angielskiego Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation i to znaczy wzmocnienie światła przez wymuszoną emisję promieniowania. No to zakłada, że istnieje coś takiego jak wymuszona emisja promieniowania i taki proces istnieje i tego procesu się używa, wywołuje się go po to, żeby wzmocnić światło, czyli wcześniej istnieje jeszcze jakieś światło, to jest w tym procesie wzmacniane. Przyjrzyjmy się temu, jak to wygląda. To jest taka historyjka, która ilustruje działanie klasycznego lasera. Na początku mamy rurkę szklaną, powiedzmy, że z neonem. Tu są atomy neonu, atom w stanie podstawowym, to są jego poziomy energetyczne. To jest gaz szlachetny, więc ma zapełnione powłoki aż do 2p. Stoją elektrony na najniższej powłoce 2, na trochę wyższej 2 i na ostatniej 6. Wyżej nic nie ma. Żaden z elektronów nie jest wzbudzony. Doprowadzamy do tej rurki energię w sposób prosty, wywołując wyładowanie w niej, zamykając tutaj wyłącznik, tu jest, prawda, napięcie wysokie, trach, następuje błysk i te atomy neonu się wzbudzają. Elektrony z ostatniej, z powłoki 2p przeskakują tutaj na powłokę akurat 5s. Przeskakują na różne powłoki, ale ten proces jest istotny dla laserowania. No i to się dzieje w wielu, prawda, atomach neonów zamkniętych w tej rurce. W związku z tym mamy w rurce mnóstwo naładowanych czy podnieconych, wzbudzonych atomów neonu. No i w ten sposób oczywiście jest zgromadzona dosyć duża ilość energii, bo w każdym atomie jest podniesiona energia elektronu, tam o tę różnicę energii, która jest między tymi dwoma poziomami, pomnożymy przez ilość atomów, no to jest dosyć duża ilość energii. Ale ten stan wzbudzony, czy to, że elektron przebywa na tej powłoce PS, jest stosunkowo krótkotrwały, a dokładnie trwa 200 pikosekund. Po tym czasie samorzutnie, tak jak cegła spada na ziemię, tak elektron spada z powłoki 5s z powrotem na 2p. No jak elektron spada z wyższej powłoki na niższą, jak zmienia energię, z wyższej na niższą oddaje energię, ta energia jest unoszona w postaci fotonu i wylatuje foton. I to jest ten pierwszy foton, ta pierwsza cząstka światła, która potem jest wzmacniana. Ten foton biegnie do następnego atomu, spotyka tu wzbudzony elektron i następuje właśnie ta stymulowana emisja światła. To znaczy przelatując obok niego zmusza ten elektron do tego, żeby upadł i robi się z tego upadku, z tej deekscytacji, po prostu drugi taki sam foton. No i one biegną, tu widzicie Państwo, już się zbliżają do następnego atomu i tak powstaje dużo światła. I to co się dzieje, to dzieje się w atomie, czy w ośrodku, w którym mamy elektrony, ale mamy też protony, neutrony, czyli jądra, poziomy energetyczne i tak dalej. To samo może się wydarzyć, kiedy mamy wyłącznie elektrony w próżni, elektron w próżni może mieć różną energię, bo może pędzić szybciej lub wolniej. W zasadzie, jak są już bardzo rozpędzone, to prędkość mają tę samą, ale mogą mieć różną energię. I tu mamy wykres energii elektronu w zależności od pędu. To jest taka krzywa. I mamy, powiedzmy, elektron rozpędzony mocno, który jest na poziomie E2, no i on oczywiście może wyhamować w jakiś tam sposób. Jeżeli wyhamuje, no to odda energię, która się tutaj różni tymi poziomami
różnica pomiędzy tymi dwoma poziomami. I tej emisji energii towarzyszy ściśle określono z tego wzoru, z tej krzywej, przekaz pędu. Ta krzywa to jest nic innego jak energia, która jest sumą energii dodanej z masą, znaczy pierwiastkiem z sumy kwadratów energii dodanej z masą, słynny mc kwadrat, i związanej z pędem, czyli z poruszaniem się energii kinetycznej. No i teraz wiemy, że jeżeli następuje jakiś ubytek energii, no to taki musi być ubytek pędu. No, co może w tym neonie tę energię zabierał foton? No to tutaj pewnie też byśmy chcieli, żeby zabrał foton, tak się powinno wydarzyć, ale nie do końca tak się dzieje, bo jeżeli foton miałby przyjąć tę nadwyżkę energii, czy powiedzmy może inaczej, tę nadwyżkę pędu, tę dp, czyli tę długość, ile traci, no to musiałby przyjąć inną ilość energii, ponieważ różnica może inaczej, tej różnicy energii elektronu odpowiada taka różnica pędu, ale dla fotonu odpowiada inna różnica pędu. W związku z tym, jeżeli chcemy przekazać pewną ilość energii, to nie możemy przekazać całego pędu temu fotonowi. Także tu jest pewna taki drobiazg, że musi jeszcze istnieć coś oprócz tego elektronu i fotonu. No bo po prostu ktoś podbiera pęd. Elektron oddaje więcej niż bierze foton. Coś się z tym dzieje. No, żeby się nad tym zastanowić, to trzeba sobie uświadomić, w jakich okolicznościach przyrody elektron emituje foton. No ale problemy narastają, no bo trzeba sobie też, co to jest w ogóle foton, przypomnieć. No, ale foton to wiadomo, co to jest. Sowa, mądra głowa. Foton jest to kwant promieniowania elektromagnetycznego. No to promieniowanie elektromagnetyczne, no to jest wiadomo pole elektryczne z magnetycznym. Jakoś tak razem się propagują. Tu mamy taki wykres, który ma amplitudę w czasie propagacji. To jest to światło, to promieniowanie rozchodzi się w tę stronę i zmienia się wektor elektryczny i magnetyczny. Można też sobie to przedstawić jako linię sił, co jest może bardziej namacalne, bo znaczy nie linię sił, tylko linię natężenia pola. No to mamy pole elektryczne, które tak wiruje i tutaj są takie w tej płaszczyźnie tutaj podłogi linie sił pola magnetycznego. Takie, tak to się wszystko kręci i wiruje. Rozchodzi się od źródła w stronę gdzieś tam. No a jak coś takiego może w ogóle powstać? No, na to pytanie odpowiedź jest prosta. Dixique Deus fiat lux et facta est lux. Księga Rodzaju, werset 1-3. Jak to się dzieje, to jasne, ale co dokładnie się dzieje? Zwracam też uwagę, że przypadkowo te litery tworzą skrót FEL, co od angielskiego jest Free Electron Laser. No więc co dokładnie się dzieje, kiedy powstaje światło? No załóżmy, że mamy ładunek elektryczny, który stoi sobie tu, elektron, no i linie sił. Tu trochę to skomplikowałem, ale musimy sobie wyobrazić, że jak on tutaj stoi, to linie sił to są te proste, które tu się rozchodzą na wprost, bez tego ugięcia. No i nagle, wyobraźmy sobie, że nagle ten elektron się przesuwa, stąd tu. No jak się przesuwa, to musi być przyspieszony, no bo inaczej by się nie mógł nabyć prędkości, mógłby się przesunąć. Co się dzieje z liniami? Czy wiecie, kiedy on się tutaj przesunie i tu stanie, no to od tego ładunku po przesunięciu znów rozchodzą się koncentrycznie linie. A tu rozchodziły się od tego centrum, a tu od tego. Więc widać tutaj, że w związku z tym przesunięciem, z tym przyspieszeniem, coś tu się pozmieniało z tymi liniami. Ogólnie rzecz biorąc, jak popatrzymy na pole elektryczne, które było na początku czysto radialne, to znaczy miało kierunek od środka na zewnątrz, po promieniu, i na końcu też jest radialne, ale pomiędzy nimi, w tym miejscu ugiętym, pojawia się składowa styczna. No i jednocześnie zmienia się też, jak tutaj stoimy, to obserwator zauważy, że zmienia się też strumień pola elektrycznego w tym miejscu, bo poprzednio jest cały czas stały. No a jeżeli zmienia się strumień i zmienia się pole, no to sprawa Ampera, w zasadzie z jego uogólnienia, czyli chyba 4. równania Maxwella, wynika, że pojawia się pole magnetyczne, całka pola po jakiejś tam krzywej zamkniętej, która tu się znajduje. No jeżeli mamy całkę pola, z kolei, ponieważ ten strumień
jest zmienny, to całka też jest zmienna i mamy zmienne pole elektryczne, zmienne pole magnetyczne i to jest właśnie to, co wcześniej pokazywałem, te pierścienie wirujące. No, przyjrzyjmy się bliżej, co się dzieje takiego, kiedy mamy prosty przypadek oscylującego, czyli poddawanego przyspieszeniu elektronu, do góry i na dół, do góry i na dół. No to powstają takie linie, które tutaj widzimy. Te czerwone to są pierścienie pola elektrycznego, a tu widzimy te w płaszczyźnie podłogi, o czym pokazałem wcześniej, tylko tu jest trochę dokładniej pokazane, pierścienie pola magnetycznego. I takie coś się rozchodzi. No i właśnie w ten sposób, w takich okolicznościach elektron emituje światło. Jeżeli popatrzymy na rozkład mocy emitowanej w jakimś tam czasie po kącie, to omega to jest kąt bryłowy, czyli powiedzmy jakiś tam wycinek w danym kierunku wybrany, no to mamy taki rogalik ze środkiem. Tutaj starałem się to ująć, to jest taka dziurka. Jeżeli spojrzymy na to w przekroju, no to mamy taką ósemkę. No to jest przekrój natężenia emisji anteny dipolowej. Znana rzecz, że jak się stoi pod masztem, gdzieś tam, jeżeli antena jest dipolowa, no to jak się stoi pod masztem, to się nie da słuchać radia, bo tutaj w tą stronę nie emituje, tylko emituje trochę dalej. No a teraz, jeżeli ten ładunek, ten dipol nie tylko się porusza tak, ale jeszcze pędzi w tę stronę, porusza się w tym kierunku z prędkością relatywistyczną, także beta jest, czyli prędkość mierzona w stosunku do prędkości światła jest znacząca, to ten rozkład ma taki dosyć skomplikowany wzór. W tym wzorze jest istotne to, że w którymś momencie, że to dla jakichś tam kątów θ, czyli kąt θ to jest ten kąt, tutaj nie narysowałem, ale to jest kąt pomiędzy tą granicą, znaczy kąt pomiędzy kierunkiem przemieszczania się a emisją, którą obserwujemy. Dla jakichś kątów θ to będzie 0, bo gdzieś ten ułamek się zrówna z jedynką. Jak się od jedynki odejmie jedynkę, cała reszta nic już nie zdziała, będzie 0. No i okazuje się, że jeżeli beta jest dosyć duża, to ten kąt jest też dosyć duży i to 0 pojawia się dla coraz szerszego przedziału tych kątów, dla coraz szerszego kąta, czyli emisja zachodzi coraz bardziej do przodu. I dla prędkości bliskich prędkości światła, tak jak tutaj widzimy w naszym przypadku w portfelu będziemy mieli energię maksymalną około 187 MeV, to daje gammę, to jest gamma Lorenza tak zwana, czyli stosunek energii do energii związanej z masą. No to beta będzie tam, nie wiem, 5/9, prawie 6, no to ta emisja jest bardzo ukierunkowana w tę stronę. I w ten sposób można wytwarzać promieniowanie. Jeżeli to jest, znaczy ogólnie ono powstaje w ten sposób, ale rozprzestrzenia się w każdym kierunku, no więc, że tak powiem, nie jest to najlepszy sposób do eksperymentu, bo nie wiadomo, gdzie postawić próbkę, a tutaj można już skierować to promieniowanie do eksperymentu. No więc sprawa jest prosta, należy po prostu wziąć antenę i ją rozpędzić, ale nikt nie rozpędzał anteny, wystarczy rozpędzić tylko elektrony. No, i wybudować akcelerator, drobiazg. Ogólnie akcelerator w najprostszym podejściu składa się z 3 niezbędnych elementów. Ze źródła elektronów, sekcji przyspieszających, źródła fotonów, znaczy to już nie jest akcelerator, to jest akceleratorowe źródło światła, akcelerator kończy się tu. No i za źródłem fotonów mamy fotona, elektrony, prawda, odrzucamy do dumpu. Zacznijmy od początku, źródło. Źródłem elektronów jest działo elektronowe. To jest taka struktura wykonana z niebu, struktura rezonansowa, w której jest pole elektromagnetyczne zamknięte i elektrony są wybijane z wtyczki katodowej, z katody, która jest oświetlana światłem lasera ultrafioletowego, w naszym przypadku 257 nanometrów, to już jest niewidzialne. Wybity elektron trafia do pola elektromagnetycznego i przez składową elektryczną jest przyspieszany. Wszystko to w naszym przypadku jest nadprzewodzące, o czym będzie mowa pewnie w kolejnym wykładzie. Nie chcę teraz wchodzić w tego rodzaju szczegóły. Ta struktura jest zrobiona z niebu, wtyczka jest z ołowiu. To są wszystko metale nadprzewodzące. Jeszcze nawet uszczelka jest zrobiona z indu, żeby też było nadprzewodzące. Dobrze, mamy elektron, trzeba go przyspieszyć. Przyspieszanie zachodzi w strukturach przyspieszających. To są podobne wnęki rezonansowe, w których zamknięte jest pole elektryczne. Jest tak zwana fala stojąca wytworzona. Czyli tu sobie wyobraź, że pole mamy elektryczne w tę stronę, a tu w tę stronę. Kiedy wpada elektron, natrafia na pole elektryczne skierowane w stronę działa. Elektron jest ujemny, więc to go przyspiesza od działa. I w momencie, kiedy po czasie związanym
z długością fali, z czasem przelotu. Po pewnym czasie przelatuje do drugiej wnęki, ale w tym czasie okres, znaczy w związku z długością okresu tego pola, tej fali, pole elektryczne przerzuca się na przeciwne i elektron ponownie trafia na pole skierowane w stronę katody, czyli ponownie jest przyspieszany. No i w ten sposób, natrafiając na to pole, przyrasta jego energia i ta energia jest związana właśnie z natężeniem tego pola, no i z długością tej wnęki. Nakleci dolatuje do części zwanej undulatorem, który to undulator jest taką periodyczną strukturą magnesów, północ-południe, południe-północ, północ-południe i tak dalej. To wytwarza pole tutaj narysowane tą sinusoidą, no, a linie sił pola zamykane są w ten sposób, jak to na zielono widać, jest zaznaczone. Pole jest tak, linie sił pola są tutaj jak zielone, a tor elektronu jest tutaj w płaszczyźnie podłogi, jest w ten sposób pokazane. No to pole jest periodyczne, takie zrobione, żeby było periodyczne z jakimś tam okresem, czy związek 2π przez lambda. No i w związku z tym ruch elektronu jest również ruchem oscylacyjnym. Jeżeli taki elektron sobie tak pędzi oscylacyjnie, to zachodzi bardzo ciekawe zjawisko, kluczowe do tego, żeby zrozumieć promieniowanie synchrotronowe, a później laser jąsłownych elektronów. Wyobraźmy sobie, że mamy elektron, który wykonuje ten swój ruch, prawda, oscylacyjny i jest, powiedzmy, w miejscu tutaj na czubku i zaczyna emitować falę. Długość tej fali jest określona przez energię elektronu i okres struktury modulatora i pole magnetyczne, tutaj jest zamknięte w K. Jeżeli on tutaj emituje i to fala oczywiście biegnie trochę szybciej, bo elektron porusza się z prędkością c, ale nie do końca, a poza tym porusza się slalomem, więc ruch jego po osi z jest mniejszy niż z prędkością c. W związku z tym światło wyprzedza ten elektron. Po jakimś tam okresie wyprzedzi trochę, prawda, o 1/4 długości fali. Na końcu, kiedy foton dobiega już do drugiego okresu, czyli do kolejnego bieguna magnesu, no to elektron jest dopiero tutaj, a elektron jest na końcu okresu, kiedy foton jest tu. I teraz tak można tę długość fali dobrać, aby ten foton, który jest tutaj, znaczy identyczny foton jest emitowany przez ten elektron, znaczy dokładnie w tej samej fazie. Jak widzicie Państwo, to jest, ten elektron emituje foton w tej samej fazie, w której ten pierwotnie wyemitowany foton się znajduje, tylko że o jeden okres dalej. No i teraz jeżeli dodamy te dwa fotony tak wyemitowane, no tu się to wszystko dzieje się dla każdego punktu toru, ale tu jest jakby łatwiej pokazać, więc dlatego jeżeli jest znane zjawisko, że jeżeli dodajemy dwie fale, które są zgodne w fazie, pierwsza ma, prawda, taką fazę 2π przez lambda razy z minus omega t, druga ma taką samą, ale z jakimś tam wyprzedzeniem fazowym. Jak dodamy coś takiego, to mamy w efekcie amplitudę tego pola w związku z szkolnym wzorem na sumę dwóch sinusów, która się wyraża w ten sposób, czyli jakaś tam amplituda, jakaś faza i tu jest cosinus phi. Jeżeli phi jest 0, to cosinus jest 1 i wtedy to całe wyrażenie jest największe. I to jest cała zagadka i cała istota tego, że dodawanie fal w tej samej fazie powoduje ich konstruktywną interferencję. No i więc to jest największe, jeżeli nie ma przesunięcia w fazie, czyli jeżeli dokładnie zachodzi ta sytuacja. No i wtedy amplituda jest równa po prostu 2 amplitudom. Jeżeli byśmy dodawali 3 fazy, 3 fale i tak dalej na każdym zagięciu, no to się 3 razy E0, 4 razy i tak dalej. Ale ponieważ natężenie, czyli energia jest proporcjonalna do kwadratu amplitudy pola, no to mamy kwadrat. No i teraz widzimy, że w efekcie dostajemy ilość tych oscylacji w kwadracie. To jest sytuacja znacznie większa niż gdybyśmy mieli n, ale nie w fazie dodawania. Gdybyśmy mieli n pojedynczych magnesów, n pojedynczych zagięć, no to byśmy mieli tutaj tylko n razy większe promieniowanie. Jeżeli mamy w fazie, to w wyniku konstruktywnej interferencji mamy n kwadrat. No a ponieważ ilość okresów w undulatorze jest z rzędu 10, tam najczęściej 50, no to mamy od razu 50 razy większe promieniowanie. I to jest źródło tak zwanej drugiej generacji, czyli źródło synchrotronowe oparte na undulatorach. No ale co dzieje się dalej? Jeżeli ten elektron tak leci, promieniuje wytwarza tego promieniowania coraz więcej, jak tak z nim razem leci, to w końcu zacznie z nim oddziaływać, dlatego że promieniowanie to jest dalej pole elektromagnetyczne, jest wektor elektryczny, magnetyczny, elektron nie jest obojętny na te dwa pola i zaczyna oddziaływać. Tutaj trzeba sobie wyobrazić, to jest moim zdaniem najtrudniejsze do wyobrażenia, taką sytuację. Patrzymy z góry na undulator. Tu jest N, tu jest S, tu jest N.
jeżeli jesteśmy nad N, to znaczy nad północnym biegunem, to elektron biegnie do niego, kropka do góry biegnie do niego, a światło go wyprzedza. Załóżmy, że w tym momencie światło go wyprzedza, ale fala jest tak położona, że pole elektryczne jest w dół. W związku z tym siła Lorentza minus E razy E powoduje, że elektron doznaje dodatkowej siły jeszcze w kierunku w górę, więc nie tylko to pole go przyspiesza, ale jeszcze pole od światła. Jeżeli doznaje siły, no to zwiększa się jego pęd, wzrasta jego energia. Jak wzrasta pęd, to tu wzrasta P i rośnie energia. Elektron jest przyspieszany. I możemy sobie powiedzieć, że w momencie, kiedy on porusza się, w którymś momencie dojdzie do okresu, w którym będzie musiał się poruszać w dół. Ale ta fala w tym czasie może go tak wyprzedzić, że przestanie już być nad tym, przestanie być w obszarze, gdzie pole jest do góry, tylko fala go wyprzedzi i nasunie się ta część fali, gdzie pole jest do góry. A więc znowu będziemy mieli tutaj ta siła Lorentza, która będzie działała, będzie znowu zgodna z prędkością, więc znów dostanie część energii. I tak, jeżeli tak dobrze dobierzemy to miejsce, gdzie jak fala mija elektron i w momencie, kiedy przechodzi do kolejnego okresu modulatora, no to mamy bez przerwy zysk energii. No można sobie też wyobrazić sytuację, kiedy dla innych elektronów dzieje się dokładnie odwrotnie, kiedy elektron bez przerwy traci. Ale jaka jest różnica? Jak elektron zyskuje energię, to jest źle, bo on tej energii, którą wypromieniował, zabiera i się przyspiesza. Nam nie chodzi o to, żeby mieć szybsze elektrony, tylko żeby mieć tą falę elektromagnetyczną. Ale kiedy elektron cały czas trafia przeciwnie i zwalnia, czyli oddaje energię do tego pola, które sam wytwarza, no to pole staje się silniejsze i w ten sposób następuje wzmocnienie. I o to chodzi w laserze na swobodnych elektronach. I teraz zwróćmy uwagę jeszcze na kolejny fakt. Jeżeli elektron przyspiesza, to jego droga, on się staje coraz sztywniejszy, jest takie coś jak sztywność wiązki się mówi. Im większa energia, tym on jest mniej podatny na te zakręty tutaj na siłę. Trzeba większej siły, żeby dokonać zakrętu. Im jest wolniejszy, tym dłużej. Ponieważ on i tak pędzi z prędkością c, bo to jest tam ileś dziewiątek, to już nie ma znaczenia, no to oczywiście tutaj wykonuje większą drogę, czyli efektywnie po zecie zwalnia, a ten szybszy, o większej energii, efektywnie po zecie przyspiesza, bo pędzi z c, ale po krótszej drodze. I następuje modulacja gęstości. Ten szybszy dogania takiego, co ani nie dostaje energii, ani nie odbiera, bo takie też są, a ten wolniejszy hamuje, więc cofa się do tego, który jest za nim, ale też nie dostaje energii, ani nie odbiera, z zerowym bilansem. W związku z tym tu się grupuje, tu się robią 3, a było wszędzie po jednym. No ten, co się nic nie dzieje, to się nic nie dzieje. Natomiast tutaj gdzieś w którymś momencie znowu się dzieje tak, że jedne wyhamowane są, drugie doganiają i następuje taka modulacja. I to starałem się tutaj narysować. No to najpierw mamy taki jednorodny bunch, który te czerwone to są szybsze, zielone to są szybsze, a fioletowe są wolniejsze. No i następuje takie grupowanie, że jedne hamują, drugie przyspieszają, a w środku zaczyna ubywać, aż ten bunch podzieli się na kilka takich bunchów. I wtedy mamy superelektron, ponieważ w takim mikrobunchu, no w bunchu znajduje się więcej 10 do 8 elektronów. On się podzieli powiedzmy na 100 plasterków, no to mamy 10 do 7 w takim jednym plasterku. A taki plasterek jest na tyle krótki, że on emituje, wszystkie te elektrony są tak skupione na tak małej przestrzeni, jeśli się porówna do długości emitowanej przez siebie fali, że zachowują się tak jak jeden elektron o ładunku 10 do 8 elektronów, czyli wszystkie emitują w tej samej fazie i to powoduje na zasadzie tego, o czym mówiłem, silne wzmocnienie. To zjawisko nazywa się mikropakietowaniem i pierwszym laserem, to jest główna zasada działania lasera na swobodnych elektronach i pierwszym laserem był w 1971 roku pan John Madej, coś takiego zrobił, w związku z tym od tego czasu to słówko jest bardzo istotne przy wytwarzaniu promieniowania. Zwróćmy jeszcze raz uwagę na to wzmocnienie, po kolei jak przez interferencję można wzmacniać promieniowanie, aż osiągniemy natężenie lasera na swobodnych elektronach. Więc jeżeli mamy jeden elektron, to mamy promieniowanie o natężeniu 1. Jeżeli zrobimy bunch elektronów, który ma n, no to mamy 10 do 8. Jeżeli pomnożymy to potem przez ilość magnesów, no to mamy 10 razy więcej. Jeżeli koherentnie, to mamy już 100 razy więcej. No i teraz, jeżeli tutaj tę koherencję osiągniemy dla tego mikrobunchu, oczywiście to mamy spójne promieniowanie aż 10 do 8 razy więcej niż w przypadku synchrotronowym. Dzięki temu, że tutaj jest mnożone do kwadratu. No ale to jest możliwe tylko wtedy, kiedy wiązka elektronowa musi mieć spełniać warunki, znaczy mieć małe wymiary, mały rozrzut energetyczny i małą rozbieżność.
No i teraz, jakie są główne zalety promieniowania z lasera nasłonecznego? Spójność, to znaczy mamy falę o dobrze zdefiniowanym froncie falowym, dużą moc impulsową rzędu gigawatów, dużą moc średnią rzędu 10 watów, krótki czas trwania impulsu rzędu femtosekund. Takie rzeczy są do osiągnięcia przez klasyczne lasery. Jeszcze minutę. Są do osiągnięcia przez klasyczne lasery, ale nie dla każdej lampy, to znaczy na pewno nie od podczerwieni do dalekiego ultrafioletu. Są w zakresie optycznym czy w zakresie podczerwonym tego typu charakterystyki można dostać. Więc tutaj jakby przewaga Fela jest taka, że możemy to mieć dla każdej długości fali. Ale są takie cechy, które są unikalne całkowicie, to znaczy przede wszystkim przestrajalność, bo możemy, tak jak pokazałem, ten wzór na lambdą zależy od energii. Energię możemy łatwo zmieniać w akceleratorze. Możemy generować światło poniżej 160 nanometrów, to jest istotne, bo poniżej tego jest trudno o elementy optyczne, ponieważ związane to jest z dużą absorpcją, a tutaj nie mamy zwierciadeł, tak jak w rezonatorze lasera, więc możemy w ciągu jednego przejścia wygenerować takie promieniowanie. No i tak jak to promieniowanie synchrotronowe jest spolaryzowane. Jeżeli porównamy to z innymi urządzeniami, to nasz laser łączy zakresy energetyczne dotychczas istniejących podobnych laserów w Holandii, w Turcji w budowie i w Niemczech. Sięgamy do zakresu osiąganego przez Solaris w Krakowie, co jest bardzo istotne, bo umożliwia wspólne eksperymenty. No i sięgamy do zakresu lasera Flash w Hamburgu. Oczywiście zakres X-Fela jest znacznie niżej, to nie jest w ogóle tego rodzaju urządzenie. To jest laboratorium, które zamierzamy wybudować. Dawna hala Andrzeja, dobudowany tunel, dobudowana hala. Tutaj będzie się znajdował akcelerator. Tak to wygląda z góry, miejmy nadzieję. To jest stara hala Andrzeja, to co tu pokazuję. To jest budynek dydaktyczny naprzeciwko. No i to jest wszystko. Dziękuję bardzo. Dobra wiadomość jest taka, że wykład został nagrany, więc